już w majowym deszczu jest rogacz. Przyszedłem, to już był. Tak, zobaczymy, co to za rogacz jest. No, ale będzie, ostrość będzie lipna, słuchajcie, bo jest koza, a rogacz jest tu bliżej. Czekajcie, widzicie? Ja złapałem nie to, co trzeba. To jest rogacz. O. No i co on tu ma na głowie? Jakiś tam myłkus to nie jest wielki. Jak się tu ustabilizuje. Szóstak nieregularny. Ani sylwetki dobrze nie widać. Ale po to mam lunetę z powiększeniem 20, żeby go sobie idealnie obejrzeć. Czekajcie, odzoomuję to. Teraz się mogę z Wami przywitać, bo dochodząc do ambony już była sarna, tam jest druga koza, tu jest ten rogacz, nic specjalnego, myłkus to nie jest, jakiś szóstak nieregularny. Szybko rozłożyłem kamerę, ustawiłem i w tym majowym deszczu siedzę. Lepszej pogody na dziki, jak majowy, czerwcowy deszcz, taki jak jest teraz, nie ma. Padało u mnie jakieś 2-3 godziny temu zaczęło, później była chwilowa przerwa, przestało padać i znowu pada. Jeżeli dziki mają tam wyjść tutaj, no to wyjdą za dnia przy takiej pogodzie. Jeżeli nie, no to może ich tu nie będzie. Ambona, w której siedzimy na ambonie, w której wspominałem Wam w poprzednim odcinku, że muszę ją poprawić, dlatego że była, no już z zębem czasu nadgryziona, 9 lat ma. 9 lat temu ją stawiałem. Tu głównie szczeble były do wymiany. Miałem mega pomocnika z samego Stanisława, więc przyjechaliśmy ze Stasiem po pracy mojej chyba przedwczoraj. Wymieniliśmy sobie szczeble, dokręciliśmy nowe i dzisiaj można było bezpiecznie wejść. Dzisiaj fajny temat, widzieliście na miniaturze. Temat bardzo, bardzo bieżący. Zaraz sobie do niego przejdziemy. Ja się muszę tutaj rozłożyć, słuchajcie, poustawiać sobie broń, sobie załadować przede wszystkim. Bo za chwilę, jak tu nam dziki wejdą, to będzie tylko pęk i ja będę niezaładowany. Bo dopiero co weszłem, także nawet widzicie, że najpierw nagrywałem rogacza, a później się z Wami witałem. Także za chwilę do Was wracam. Zanim przejdziemy sobie do tego tematu naszego głównego, zachęcam Was do Patronite'a, bo doszli nam nowi patroni, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję. Zachęcam Was do subskrypcji, do zostawienia łapki do góry, ponieważ zbieramy dosyć intensywnie pieniążki na tą kamerę, tak? Tą kamerę mobilną dla Was. Już wymyśliliśmy mniej więcej wstępnie z Michałem, jak to będzie wyglądać. Więc patroni będą mieli jakby pierwszeństwo w korzystaniu z tej kamery. Zrobimy takie nowe progi na YouTubie. Także jak już ten film się ukazuje, to pewnie już tam macie ten przycisk wesprzyj. Kto ma ochotę, zachęcam. Pamiętajcie, że tworzymy ten kanał dla Was, tak? I chcemy go tworzyć z Wami i dla Was. Dobra, także przejdziemy sobie do tematu, moi drodzy. Tematu, który jest bardzo bieżący, ale tematu, który też daje nam bardzo, ale to bardzo dużą szansę. Nam, myśliwym, wszystkim. O co chodzi? Słuchajcie, tak sobie ostatnio siedzę i myślę, jak to wykorzystać obecną sytuację, która no nie jest dobra, tak? Mamy tą sytuację wojenną, mamy sytuację z konfliktem za naszą rzeką Bugiem, dzieje się tam niedobrze, dzieje się tam źle, giną ludzie, no ale to dotyka cały świat poniekąd, tak? I powiem Wam tak, z ostatniego filmu, który kręciłem rano, ten odcinek, gdzie te dziki w rzepaku były, wracając do domu, zatrzymałem się w sklepie takim osiedlowym i przypominam Wam, że ja nie mieszkam w Krakowie, nie mieszkam w Warszawie, w Gdańsku, w centrum miasta. Wszedłem do normalnego sklepu, do piekarni, tak? To jest nasz lokalny piekarz, ma kilka punktów. Czekajcie, bo woda na kamerę leci, muszę ją trochę tutaj cofnąć. Ma kilka punktów i ja tam bardzo często kupuję chleb. No i słuchajcie, byłem w lekkim szoku. Przypominam, ja nie wszedłem do piekarni w Złotych Tarasach w Warszawie, tylko
do zwykłego sklepu osiedlowego i kupiłem jeden chleb baltonowski o wadze chyba 0,8 kg, jeden chleb taki ciemny, żytni, 5 pączków i jeden serek Almette. Pączki, bo moje dzieciaki lubią, do szkoły, a to było środek tygodnia. No i żeby dzieciaki miały świeże pieczywo, słuchajcie, to pojechałem i kupiłem. I to, co wam wymieniłem, 5 pączków, 2 chleby Almette. Pani mi mówi 49,30. Ja mówię, Jezu Nazareński, za co? Za co? 50 zł? Słuchajcie, robię często zakupy, bardzo często, natomiast nie przykładałem uwagi do ceny żywności aż tak bardzo. Jak zobaczyłem, ile to kosztuje, to się lekko przeraziłem. Mówię, przecież to jest jakaś masakra. No i teraz, siedząc dzisiaj w pracy, miałem chwilę luzu, wszedłem tak z czystej ciekawości zobaczyć, czy są w ogóle dostępne dane ogólnie. W internecie jest wszystko dostępne. Co chcecie, to macie. I wpisałem sobie w goglach pozyskanie zwierzyny w całej Polsce. Wyskoczyła mi strona stacji badawczej w Czempieniu. Na tą stronę sobie wchodzę, no i mamy tam chyba ostatnie 10 lat. Każdy, kto będzie chciał, to sobie znajdzie. No i moi drodzy, słuchajcie, my w Polsce strzelamy około 200 000 saren, mówię w tysiącach, około 250 000 dzików, bezsanitarnych, zaznaczam, tam nie ma sanitarnych, więc trzeba byłoby doliczyć jeszcze jakieś, nie wiem, 50-70 tysięcy, nie wiem, ile tych sanitarnych było. Nie chciało mi się już tego szukać, ale nie o to chodzi. Jeleni, muflonów, danieli razem do kupy około 100 000, co daje nam liczbę bagatela 550 000 sztuk zwierzyny grubej, przyjmując tylko średnią masę 40 kg. Wiadomo, sarny mają tam 15, 17, dziki są 20-kilowe, ale są 100-kilowe, jelenie są od, nie wiem, 35 kg cielęta do byki do 200 kg, no to przyjąłem tak 40 kg. No weźcie sobie kalkulator i przeliczcie. 550 000 sztuk razy 40 kg. Jaką to daje, ile to daje milionów kilogramów? Milionów. No i my ogólnie teraz, to co się dzieje w mediach od około 2 tygodni, jest cały czas nacisk informacyjny i ja się z nim zgadzam, bo widzę co się dzieje, na kryzys żywnościowy. Moi drodzy, my na dzień dzisiejszy jesteśmy producentami mięsnymi, my myśliwi, tak? Każdy z Was, który ogląda, który poluje, który będzie polował, możemy się zaliczyć do grupy producentów mięsa. Tak jak mamy producentów wieprzowiny, wołowiny, no to my jesteśmy producentem dziczyzny. Ale do czego zmierzam? Rosjanie blokują na potęgę porty morskie Ukrainy. Dlaczego? Dlatego, że Ukraina jest jednym z największych producentów zbóż, jest największym producentem roślinnym na świecie. Celowe blokowanie tych portów jest z tego względu, że transport morski jest najbardziej transportem wydajnym. Kradną to zboże, wywożą do Rosji, niszczą przede wszystkim zapasy, nie pozwalają tym rolnikom uprawiać, no idzie to w tą stronę, żeby spowodować globalny kryzys żywnościowy, globalny głód. My jako kraj jesteśmy krajem, jak większość krajów europejskich, jesteśmy krajem samowystarczalnym. Niemcy, Francja, Polska przy odrobinnie zmienionej polityce możemy to, co wyprodukujemy, konsumować sami, ale to wcale nie znaczy, że ceny mięsa, ceny nabiału, ceny przede wszystkim zbóż spadną. To, że my jesteśmy samowystarczalni, to nie powoduje to, że te ceny będą spadać, tak? No i tak teraz ostatnio siedzę, zastanawiam, myślę, no przecież to jest złoty krok, żeby postawić w kierunku poprawienia wizerunku PZD-u. No i tu jest już apel do naszych rządzących, bo jak dobrze wiecie, mamy ten nasz związek, no niestety upolityczniony, tak? Została tam jest bardzo mocno zamieszana polityka w to wszystko, ale ta sama polityka, ta sama opcja rządząca, która jest jakby, ma wpływ na PZD, a szczególnie na jego władzę, ma też wpływ na media. Zaraz powiem, do czego dążę. No i moi drodzy, zobaczcie sami. Jeżeli my potrafimy wyprodukować, no gospodarka łowiecka jest jakby jakąś produkcją, tak? My hodujemy, selekcjonujemy, odstrzeliwujemy. Najzdrowsze mięso, jakie jest dostępne na rynku. Nie ma zdrowszego. Żadna ta wieprzowina na antybiotykach, świnia rosnąca 4 miesiące, która nie widziała światła dziennego, tak? No nie ma bardziej zdrowego mięsa. No to dlaczego my mamy nie wyjść do ogółu
społeczeństwa i zaoferować im to. Natomiast władza powinna nam tutaj pomóc. My chcemy coś od siebie dać, no to ja nie widzę problemu, żeby stworzyć spot reklamowy telewizji publicznej, która no jest mocno manipulowana, to już tak będę mówił, ale ma oglądalność wysoką, tak? Mamy kilka programów, są jeszcze radio, jest jeszcze ta lokalna prasa. No to dlaczego nie zrobić tak, że stworzyć spot reklamowy odnośnie dziczyzny, poinformować społeczeństwo, że jest ta dziczyzna dostępna u nich tak naprawdę za płotem. Od tego są firmy, tak? Które zrobią nam idealną reklamę. Dlaczego nie podeprzeć tego wspaniałym sportowcem, z którym miałem okazję polować, którego poznałem, który występował na kanale Sudecka Ostoja, który nie wstydzi się tego, że idzie po mięso do lasu. I ostatni wywiad z Marcinem, bo oczywiście mówię o Marcinie Możdżonku, który ukazał się gdzieś tam w sieci. Czekajcie, zerknę, coś tam za tym rogaczem się podniosło, chyba koza, albo może drugi rogacz. Dajcie chwilkę. Koza. Który w tym wywiadzie podkreślił, że jak chce mięso, to bierze sztucer i idzie do lasu, tak? I osoba rozpoznawalna, no mega sportowiec, siatkarz, my w siatkówce odnosimy naprawdę mega duże sukcesy. Dlaczego tego nie spiąć? No to chyba to jest zadanie Naczelnej Rady, Zarządu Głównego, jakiejś komisji promocji łowiectwa, która tam przy tej Naczelnej Radzie jest. Dlaczego się nie spotkać z ministrem Siarką? Dlaczego się nie spotkać z ministrem rolnictwa? Ja na przykład oglądałem wielokrotnie wywiady z dobrym ministrem rolnictwa, gdzie uważałem go za takiego faceta z jajami, z panem Ardanowskim. I on bardzo ma wiele racji w tym co ogólnie mówi. Ostatnie nawet wywiady odnośnie tej wojny i tak dalej. I też podkreśla wielokrotnie, że jesteśmy krajem samowystarczalnym. Ale my tutaj mamy narzędzie w ręce. Można pójść krok dalej. Dlaczego nie zmienić przepisów o sprzedaży bezpośredniej? Przede wszystkim, jeżeli można to odnieść do sytuacji związanej z wojną. Jeżeli było trzeba pomagać Ukraińcom, wprowadzać 500+ dla ukraińskich dzieci, nadawać PESEL-e Ukraińcom, no to z tego co kojarzę, to zrobili w 2 dni. Sejm się zebrał, 2 dni, wszyscy zagłosowali za, jak jeden mąż, nie było żadnych podziałów i tak dalej. No trzeba pomagać. No okej, pomagajmy, ale też pomagajmy nam. Tutaj na miejscu, jeżeli myśliwi potrzebują tej pomocy, bo szkody coraz wyższe, ceny zbóż coraz większe, natomiast przychody z tej sprzedaży to już są naprawdę kiepskie. Zmienić zasady sprzedaży bezpośredniej, wyrzucić ten idiotyczny limit 10 ton. Ja mówię na pryzmacie swojego koła, bo my te 10 ton to my mamy ogarnięte w październiku, słuchajcie, i w okresie najlepszej sprzedaży, czyli już grudzień, listopad, grudzień, gdzie ludzie robią wędliny na Boże Narodzenie, na Nowy Rok, my nie możemy sprzedawać, bo nam się limit skończył. No to kto to ustalił 10 ton? Na podstawie czego? A czemu nie 15? A czemu nie 20? A czemu nie 12? Tylko 10 na przykład. A czemu nie 5? No, przede wszystkim trzeba to zlikwidować. Druga sprawa. Dlaczego my musimy sprzedawać tusze w skórze? Przecież koła, tak jak na przykład moje koło, mamy umowę podpisaną z firmą, która zajmuje się utylizacją odpadów, części niejadalnych, to się nazywa tak, czyli kopyta, skóra i tak dalej. No, dlaczego nie udostępnić wszystkim osobom mieszkającym w Polsce, którzy chcieliby kupić dziczyznę, po co on ma kupować całą łanię? Jeżeli on mieszka we Wrocławiu na ulicy Międzyleskiej na 5. piętrze, no co on z tą całą łanią zrobi? Co on sobie w wannie oskuruje? No, a jeżeli byłaby możliwość sprzedaży, ja nie mówię o wyrobach, tak, bo to już jest zupełnie inna bajka, ale jeżeli byłaby możliwość sprzedaży bez skóry, czyli my myśliwi, byśmy to robili w zakresie własnym, dostalibyśmy narzędzie takie, które umożliwiałoby to my sobie tu na dole poradzimy. My nie potrzebujemy waszej łaski. My sobie damy radę. Ale jeżeli my byśmy mieli możliwość sprzedaży na przykład tych, powiedzmy, jest tusza dzika, 40 kg. Przychodzi pan Jurek, który mieszka we Wrocławiu, powiedzmy w blokach, ale ma sąsiada, pana Wacka i oni by chcieli taką tuszę na pół wziąć, ale oni mają gdzie jej oskurować. No i składają zamówienie w miejscowym kole, proszę bardzo, i odbierają sobie tuszę oskurowaną. W sumie pół tuszy jest pana Wacka, pół tuszy pana Jurka, tak? Ale my legalnie tego zrobić nie możemy. I znowu zaczyna się kombinacja. Przecież tu nie trzeba wielkiej filozofii. Jeżeli trzeba było pomagać rolnikom, no to zaraz, no to było teraz jakieś tego, ja teraz nie znam szczegółów jakichś, ale gdzieś mi się tam obiło o uszy, jakieś konsorcjum założone, sprzedażowe, żeby rolnicy uzyskiwali lepsze ceny, grupa sprzedażowa, czy jakoś tak się to tam nazywa. No to my też jako koła możemy to robić.
Mało tego, my to mięso zostawimy tu na rynku naszym. To nie pojedzie do Francji, to nie pojedzie do Austrii, to nie pojedzie do Hiszpanii, do Włoch, do Skandynawii. Zostanie tutaj. Niech mi któryś z rządzących wskaże bardziej zdrowe mięso. Mało tego, to my jako myśliwi spróbujemy wesprzeć rynek żywności w kraju, tak? No ale musimy mieć do tego narzędzia. Ale jeżeli my ich nie mamy i znów się borykamy z jakimiś idiotycznymi przepisami, które się nie powiem czego nie trzymają, no to czekajcie, była trzecia sztuka. Kózka. Ale nam tu salent nawróciło, pokój się popodnosiło i po tym deszczu przestaje padać. I naprawdę, tutaj jeżeli narzędzia byśmy mieli, no to myślę, że to się odbije dla całego społeczeństwa na plus. Ja nie wierzę w to, że za chwilę 40 milionów ludzi przyjdzie po dziczyznę, tak? Ale przy odpowiedniej kampanii informacyjnej, przecież są te ogłoszenia rządowe, czy jak to tam leci, ja telewizji nie oglądam, to nie wiem, ale gdzieś mi się tam obija w radiu, jak jadę, ogłoszenie rządowe, czy jakoś tak to tam się nazywa, no to w czym byłby problem, żeby to zrobić? Przecież to jest żadna filozofia, to jest proste jak budowa cepa. Słuchajcie, no albo pójść znowu jeszcze krok dalej. Dlaczego rolnik, który kupuje maszynę, na przykład, nie wiem, traktor, dostaje jakiś kredyt, dostaje wsparcie finansowe, dlaczego młody człowiek, który idzie założyć firmę, idzie do urzędu pracy i tam otrzymuje dotacje, płaci mały ZUS przez określony tam czas, a dlaczego nie zrobić czegoś takiego, że koła, które chcą wejść w sprzedaż bezpośrednią, chcą tą dziczyznę zostawić na rynku lokalnym, nie dofinansować im zakupu chłodni albo zakupu masarni. Jak był u mnie Karol Kus, była taka masarnia w programie, tam możecie zobaczyć, możecie się cofnąć do tego odcinka i była tam przepiękna masarnia zrobiona, jakby takie dwa koła na przykład taką masarnię sobie mogły kupić plus chłodnie, to no słuchajcie, przecież to my się martwimy, ile będzie żywność kosztować. Jeżeli dzisiaj cena sarny na skupie, ja powiem teraz ogólnie, tak, oscyluje od 16-17 zł do 19-20 tak dobrego i zdrowego mięsa. Najlepszego, jakie może być. Cena dzika waha się różnie, to zależy oczywiście strefy i tak dalej, ale do tych stref to jeszcze wrócimy, bo to jeszcze jedną rzecz, którą chcę Wam tu powiedzieć. Ale cena tego dzika waha się od 2 zł, powiedzmy do 5-6. Jeleń w tamtym roku startował od 4 zł, co było po prostu krzywdzące, było strasznie haniebne. Natomiast myślę, że w tym roku wystartuje od 7-8 zł, to będzie realna cena. Natomiast powiem Wam, że gdyby umożliwić kołom sprzedaż bezpośrednią na półtusze na przykład, czy na ćwiartki, nie wiem jak to nawet nazwać, ale umożliwić tą sprzedaż bez skóry, no to zobaczcie za ile mógłby ktoś kupić najzdrowsze mięso, jeleń porównywalny do wołowiny, no i dzik do wieprzowiny. I powiedzmy sobie jedną rzecz. Moi drodzy, w ostatnim kwartale roku, po zbiorach tegorocznych, cena mięsa średnio, sobie kupnę, to sama kuska, cena mięsa średnio wieprzowego będzie kosztowała średnio, tak, uwzględniając schab, polędwicę, szynkę, łopatkę, według prognoz analityków, nie spekulantów, analityków, będzie kosztowała 40 zł w sklepie. 40 zł. No, mi to się robi słabo, jak widzę te ceny. Jajko kosztowało jeszcze nie tak dawno 70-80 groszy. Dzisiaj chyba w Płocku poniżej złoty, złoty 20 się nie kupi. Przy tych zbiorach, które będą, muszę Wam coś pokazać. Czekajcie. Teraz sobie wrócimy, bo tutaj mamy ładny widoczek. Czekajcie. Cyk. Zobaczcie. A gdzie on się schował? Bo był tu bażant. Tak vis-a-vis się patrzyły na siebie. Ta kuska z tym bażantem. Kurczę, gdzieś bażant się cofnął do rzepaku. A szkoda. Kuknę w lornetkę jeszcze, bo naprawdę wyglądało to fajnie. No nie ma. Był kogut i sobie patrzyły prosto w oczy. Wróćmy do tej mało kolorowej przyszłości. No i dlaczego nie zrobić, moi drodzy,
możliwości sprzedaży tego mięsa w cenach, jeżeli ta wieprzowina średnio będzie kosztowała 40 zł, a dzik w skórze na dzień dzisiejszy dziki są z tyłu. Przyjmując dzik w skórze będzie kosztował około 5-6 zł, a na przykład dzik bez skóry 100 razy zdrowszy od tej wieprzowiny z klatki będzie kosztował przykładowo 25 zł. Koło zarobi, poprawi się kondycja finansowa kół, ale przede wszystkim zyska społeczeństwo. Ja wiem, że lobby będzie ogromne, ja wiem, że lobby będzie naprawdę firm prowadzących skupy będzie duże, tutaj będzie opór z każdej materii, jest tam parę nazwisk, które się przewijają i może być to blokowane na wszystkie możliwe sposoby, ale tutaj jest działanie dla ogółu, więc to jest moja sugestia i moja propozycja. Od tego mamy komisję, od tego mamy komisję przy Naczelnej Radzie, od tego mamy Naczelną Radę, od tego mamy zarząd główny, który powinien zrobić wszystko, słuchajcie, żeby interweniować w tej sprawie. Przecież to jest poniekąd, my to robimy dla siebie, ale również dla społeczeństwa. Więc to jest kilka milionów kilogramów. Słuchajcie, to jest naprawdę... Ja nie twierdzę, że skupy od razu wszystkie padną. No nie, ale jeżeli tą sprzedaż byśmy uruchomili i człowiek się by dowiedział, normalny laik, Kowalski, Nowak, Malinowski, że może kupić to mięso, tą półtuszę tego dzika gdzieś tam 20 km za miastem, byłyby informacje, byłaby kampania na temat zdrowego żywienia. Zwróćcie uwagę, że wszystkie programy kulinarne z gwiazdami gotowania, tam nie ma problemu, że oni gotują dziczyznę. To już jest wypromowane, to już jest kupę roboty zrobione. Naprawdę. Tylko odpowiednia kampania i uwierzcie mi, przy takim nacisku medialnym, jakby to było pokazywane teraz, od czerwca, czyli w okres, kiedy idziemy w ten okres trudny, ale również wysoki sezon. Bo tak naprawdę dla mnie ten wysoki sezon zaczyna się od rui. Było go słychać. Zaczyna się od rui, kiedy coś nam tutaj przeskoczyło, ale chyba ta koza, słuchajcie, bo wyszła w rzepak i tak mi coś migło, to na pewno nie dzik. Zaczyna się od rui, dlatego że wtedy już to pozyskanie jest wysokie, już mamy okres po żniwach, no i oczywiście coraz więcej dzików się strzela, wchodzą jelenie i tak dalej. I w tym momencie mamy tą możliwość pozyskania tej zwierzyny sporo, więc jeżeli czerwiec, lipiec by to już ruszyło, odpowiednio nagłośnione, to słuchajcie, na koniec sezonu koła zarobią naprawdę fajne pieniądze. Mało tego, rozpropagowanie nas myśliwych, że to my wspieramy społeczeństwo, będzie, cały ten mój wywód, tak, ten mój monolog prowadzony do Was, to powoduje jedno, że to robi się, my wychodzimy do społeczeństwa z bardzo dobrej strony, ale również dla wsparcia państwa. Tak? Tutaj też trzeba zachować jakiś rozsądek, tak? Tutaj też trzeba, nie można sobie tych cen windować, bo informacja z tego tygodnia, gdzie moja mama wjeżdża do Makro, w Opolu, była u nas, wracała, zajechała do Makro i ona mi dzwoni, że wiesz, ile kosztuje kilogram sardiny, chyba to był comber, 170 zł. No to przecież my jako koła nie będziemy sprzedawać za 170 zł kilograma combra sarnego, bo to by był absurd, bo tego nie sprzedamy. Ale na przykład oskurowaną sarnę sprzedawać w kwocie około 40-45 zł, półtusze, to wcale nie jest dużo. Jeżeli wołowina, jeżeli wieprzowina będzie kosztowała 40 zł, nie wiem ile kosztuje teraz, słuchajcie, bo trzeba byłoby jakąś średnią wyciągnąć, tak? Natomiast jeżeli wołowina, polędwica wołowa kosztuje 100 dzisiaj, a ktoś sobie może na przykład jelenia kupić za 30 zł, 35 i ma tam łopatkę, szynkę, żebra i tak dalej, w tym polędwicę na przykład, no to o czym my rozmawiamy? Dla koła super, oczywiście koła też będą miały koszty, też będzie to, trzeba zmienić strukturę myślenia w kołach, to jest chyba największy problem. Teraz właśnie się tak zatrzymałem, bo jestem powalny. To jest chyba największy problem. Zmienić mentalność ludzi, że koło łowieckie to nie jest to koło, co w latach 80., 90. To nie ten tok funkcjonowania, absolutnie. Bo tutaj to trzeba zacząć myśleć typowo biznesowo. Słuchajcie, albo zarabiamy i jesteśmy, albo nie zarabiamy i nas nie ma. Natomiast jeżeli byśmy dostali odpowiednie narzędzia przy wsparciu naszego związku, naszej władzy, co już tak coraz bardziej wątpię, chociaż jestem po rozmowie telefonicznej z nowym prezesem Naczelnej Rady,
i powiedziałem, że się pofatyguję, pojadę, zrobię materiał, nakręcę z Rafałem Malcem i będę chciał z nim porozmawiać, jak on ma wizję, co on chce dalej robić, bo ja to widzę wszystko w czarnych barwach, więc mam nadzieję, że może do tego wywiadu dojdzie. Natomiast no, koła się muszą zmienić. Tutaj trzeba postawić człowieka, trzeba go zatrudnić, on musi dostać odpowiednie wynagrodzenie, ale to tylko zaprocentuje. Tylko i wyłącznie zaprocentuje. Nie wiem, jak to jest u Was. Wiem, że tych dzików wersje są różne, że dzików jest mało, że ogólnie jest mniej. Oczywiście, przy postępującym ASF-ie, wirusie, przy intensywnym odstrzale, chociaż zauważcie, że odstrzał sanitarny został zmniejszony o 80%. My w kole mieliśmy w tamtym roku kilkadziesiąt, w tym roku mamy chyba 6 czy 7 sanitarnych dzików. Ja nawet nie wiem, powiem Wam. Na tym obwodzie system 4. 3 już są strzelone, został ostatni dzik sanitarny. Więc no tych dzików jest mniej i będzie mniej. No tutaj nie unikniemy tego, tak? No to jest norma, tak? Ale pozyskanie zwierzyny płowej z roku na rok rośnie. I tutaj też jest pewna szansa, żeby z tą dziczyzną, z jeleniem, danielem, z sarną, no wyjść do ludzi. I jeszcze zarobić dobre pieniądze na tym i budować wizerunek. Ale w kołach się to musi zmienić. W kołach bez zmiany mentalności, bez zmiany myślenia to nie są te czasy, że łowczy prowadził wszystko w jednym zeszycie A4, tak? To nie tędy droga. Albo zarabiamy pieniądze i inwestujemy i rozwijamy, albo niektóre koła duszą te pieniądze, po prostu patrzą na nie, a dzisiaj inflacja je tak hap i nie ma. I jutro się obudzą, no jutro to nie, ale za rok i zobaczą, że nagle mieli na koncie 500, a za rok te 500 jest warte 400 albo 350. Niezainwestowane. Zainwestować zawsze można. Można kupić kawałek ziemi, można cokolwiek zrobić, tak? W razie czego to można sprzedać. Ale dzisiaj pieniądze tracą na wartości w oczach. Dzisiaj jak tak patrzę na to z punktu widzenia biznesowego, to ci, co mieli te pieniądze, jakiekolwiek odłożone, tu nie mówimy o kwocie 5000, tak? Ale zamienili to na przede wszystkim na nieruchomości. Tu nie chodzi o to, żeby zaraz inwestować, budować, nie wiadomo co robić. Ale jeżeli ktoś miał odpowiednią kwotę i ją zamienił na nieruchomość, to na pewno na tym nie stracił, na 100%. A nieruchomość zawsze można sprzedać. To by tak gwoli ścisłości było tyle. Siedzimy, patrzymy, sarny się nam tu pasą. Wszystko się dzieje blisko, słuchajcie. Już tych saren tu widzę ze 4. Jeden rogacz, ten co Wam pokazywałem na początku. Mój wywód dobiega końca. Zachęcam do pracy, Komisję Promocji Łowiectwa. Zachęcam do kontaktu z ministrem rolnictwa, z ministrem... Znowu się nasz kogut odezwał. Z ministrem Edwardem Siarką, z osobami odpowiedzialnymi za łowiectwo w rządzie. Zarząd główny zachęcam do kontaktu z Marcinem Możdżonkiem, stworzenia. Przecież to jest, jakby się komuś chciało, to jest do ogarnięcia, słuchajcie, w tydzień. Tydzień czasu. To jest usiąść, porozmawiać z kilkoma osobami, zebrać oferty na zorganizowanie odpowiedniego postu. Przecież te reklamy wszystkie, co widzicie, od piwa, Head & Shouldersów i tych innych dziadostw, przecież to ktoś to robi, tak? Przecież to Tyskie sobie nie robi reklamy same, tak? Tylko biorą firmę. Można to wszystko połączyć, mając w szeregach osobę, która by mogła tutaj nas reprezentować, osobę medialną, osobę z osiągnięciami sportowymi najwyższej rangi, tak? Najwyższej. No to o czym my będziemy tu rozmawiać? Tylko trzeba usiąść, pomyśleć i to zrobić. Mając polityków jeszcze, którzy są z tej samej opcji, która zarządza mediami i jest w związku. To jest taka moja sucha propozycja. Komu się podoba, komuś się nie podoba. Oczywiście czekam na Wasze komentarze. Bardzo, bardzo chętnie je poczytam. Co myślicie o tym? I proszę Was o udostępnianie tego materiału. Może on dotrze do jak największej liczby osób. Może ktoś w końcu zacznie myśleć, w którą stronę, na które tory wstawić ten nasz związek, żebyśmy sobie wzajemnie mogli pomóc. To tylko taka moja na koniec sugestia. Zobaczymy, jak nam tu dziki wyjdą, to się spotkamy jeszcze. A jak nie, to jutro rano idę z Michałem, bo u nas, nie wiem, chyba w całej Polsce, nie tylko u nas, egzaminy ósmoklasistów i 3 dni wolne, nie muszę rano dzieciaków do szkoły wozić, więc sobie mogę dłużej popolować, więc jutro z Michałem polecimy poszukać dzików, pooglądać rogacze, może jakiś przechera się trafi
gdzieś tam się będziemy kręcić rano, więc albo w tym materiale zobaczycie jeszcze ranne wyjście, no bo jeszcze jedno Wam muszę powiedzieć, słuchajcie, mamy tyle materiału nagranego, że chyba będą 3 odcinki w tygodniu, a nie 2, być może za dużo, ale no tak mi to wychodzi, że już mam mega opóźnienie. Tam była przegląd muzyki myśliwskiej, zawody strzeleckie, no to trochę wypadło nam z polowania, później że trochę z Michałem pobiegaliśmy, już to zacząłem łączyć w odcinki po 45 minut. Mam tyle tego materiału, że nie wiem, mógłbym chyba teraz 3 miesiące, nie 3 miesiące przesadziłem, ale tak naprawdę to chyba z 3 tygodnie to bym w ogóle do lasu nie chodzić. A tutaj każde wyjście biorę kamerę, bo na każdym moim polowaniu, każde jedno moje polowanie, słuchajcie, nie jest zrobione pod kamerę. Już praktycznie bez kamery nie wychodzę. Teraz mam wyjazd na Mazury, do mojego jeszcze jednego koła. No i tam sobie trochę pochodzimy, poznajemy obwód wspólnie razem. Kiedyś Wam wspominałem o tym. Wezmę GoPro, jadę z Borysem, tam mamy walne 28 maja, więc się tam też no, spotkać się z kolegami. Chciałbym może pochodzić, może tam się uda nam rogacza strzelić, no zobaczymy, bo tam na ruję się raczej nie wybieram tych rogaczy, tam jest sporo do strzelenia, więc jest już po dewizowcy kilka tam odstrzelili, więc będę tam tak naprawdę 3 dni, no i spróbuję coś tam zapolować, tak, dzików tam nie będzie, nie będę Was tutaj opowiadał, kiedyś było tych dzików tam dużo, bardzo dużo, tam strzelano 400-500, teraz ASF przyszedł, apogeum ASF-u przeszło, dzika wybiło i chyba w tamtym sezonie padło 8, więc żadna rewelacja. Natomiast nawet jakby mi ten dzik tam wyszedł, to bym go w życiu nie strzelał, bo u siebie mam tyle, że nie będę kolegom miejscowym po prostu zabierał przyjemności strzelenia, tak? Natomiast powiem Wam, że no wybieram się tam bardziej pochodzić, obwód poznać, jakieś nowe miejsca, bo tam się granice zmieniły trochę, pospacerować, ponagrywać, zrobimy odcinek, może jakiegoś rogacza strzelimy. Jadę sam, więc będzie tak trochę problematycznie, gdzieś tam polowanie z podchodu, ale czego się nie robi dla kanału, nie? I dla Was. Dobra, bo się teraz rozgadałem, wyszło z tego bardzo, bardzo długi materiał wyjdzie i pewnie znów się okaże, że mamy tego materiału nagrane tyle, że będziemy musieli z Michałem to montować w jeden i pewnie będzie z godzinę filmu. Jak to dziki dzisiaj nie wyjdą, a jak wyjdą, no to jeszcze za dnia, no to się może uda coś ponagrywać. A Bóg święty Hubert podarzy, bo to jesteśmy w tym miejscu, gdzie te dziki już 2 razy nagrywałem. Raz sam jak byłem, nagrywałem za ambony. Później rano z Michałem nagrywałem i siedzimy przy tym rzepaku. Dobra. Teraz to już naprawdę kończę i widzimy się, jak zwierzyna wyjdzie. Miałem Wam wrócić, jak się pokażą dziki. No nie dziki, ale blisko to można pooglądać. Czekajcie. I ten hałas, co Wam mówiłem, że są chyba dziki, to nie były dziki, to były te daniele jednak, bo się gałąź złamała i myślałem, że tam dziki chodzą, a tu daniele, bo wyszły od ambony jakieś 35 metrów. A tu mamy sarny. Już nie będzie widać, bo słupek od ambony. Na razie 3, ale tu jest fajna chmara, słuchajcie. Aha. Nie mogę mówić za głośno, no idą następne. O, cielna łania, zobaczcie jaka gruba. Ta jasna, widać ewidentnie. Pokażę Wam tego rogacza, jak sobie obserwuję te daniele. Czekajcie. O, tutaj sarny są. Widzicie, jak wystają mi łapki? O, jest kogut nasz. Ktoś tu się skrył w tym rzepaku i stoi w miejscu.
Zaś wyjdzie godzina odcinka. No a jak tego nie pokazać? Słuchajcie, wiosna, rzepak kwitnie. Słuchajcie, ten statyw muszę kupić nowy, ten już jest gruchot niewyobrażalny. Jak tego wam nie pokazać? Piękna pogoda, przestało padać. Z tyłu ptaki śpiewają. Z lewej Daniele. Co tam idzie? No i kabany są. No są kabany. Jak daleko wam pokazuję. Czekajcie. Tam. Gdzieś tu jest w tym rzepaku dzik. Ale flas z tego. O, patrzcie. Ja tu, one tam. O. Zobaczcie. Jak spaceruje. Fajnie, tak? Tu krogacz, tu kabany idą. Mówiłem, że po deszczu to wyjdą szybko, tylko akurat nie tu, gdzie ja jestem. No i mamy dziki. Tutaj się... Wlazły w rzepak. No i co, zaś będzie z godziny odcinka, nie? Miały wyjść tu blisko, wyszły Daniele, wyszły sarny, jest kogut, ale pięknie. Słuchajcie, dziki sobie wyszły gdzieś tam. Skąd one w ogóle tam poszły? Bo taki zagajnik brzozowy chyba stamtąd sobie wyszły. Gdzieś tam sobie poszły. Daniele to jedna łania się już na mnie patrzy. No niestety, chyba nam tu dziki dzisiaj nie wyjdą, bo nie wiem, myślę, że tu nie ma więcej jak jedna watacha na tym polu. Więc spotkałem, byłem tu chyba z 4 razy. Nie widziałem, chociaż chodziły tu jeszcze dwa takie przelatki, takie fajne. Może tu były one nawet, bo widziałem tylko dwa, ale mogły być to dwie lochy z jednego z poprzednich odcinków. No co? Coś się z tyłu. Daniele już podeszły tak blisko, że nas zobaczyły, a tu mamy naszego koguta, którego wam pokazałem wcześniej, bo się schował. Dziki gdzieś poszły w ten rzepaku i tyle. Ale kogucik jest. W pewnym momencie były, słuchajcie, na jednej linii Daniele, kogut, sarny, dziki i 2 grzywacze. 1/5 listy gatunków łownych. A bo zapomniałem powiedzieć jeszcze odnośnie tych dzików sanitarnych. Powiedziałem, że do tego tematu wrócę i teraz mi się to przypomniało. Moi drodzy, dzik sanitarny, dzik źle niesanitarny, dzików ze strefy ASF. Jak wiemy, z tego co ja śledzę, całą tą sytuację z ASF-em, ASF w lesie, umówmy się, w łowiskach naszych jeszcze występuje. U producentów wieprzowiny nie wystąpił żaden przypadek od 7 miesięcy. Być może, zanim się ten odcinek ukaże, tu może coś tam będzie, ale do dnia dzisiaj jest 24. Do 24 maja od 7 miesięcy nie było przypadku ASF-u w gospodarstwie rolnym. Powiedzcie mi jedną rzecz. Kto wpadł w pierwotnej wersji, dobrze to nie weszło, że wszystkie dziki ze strefy do pieca w globalnym kryzysie żywnościowym. Przecież to trzeba być nie powiem kim. Strefa ASF-u nie oznacza samego ASF-u. Dzik, który jest odstrzelony przez nas myśliwych i trafia do chłodni, jest lepiej przebadany niż pacjent na sorze. Jeżeli dołożymy do tego obowiązkowe badanie nawłośnia, badanie na ASF, to dlaczego myśliwy musi tego dzika na użytek własny wziąć, a nie możemy go dalej sprzedać? To po prostu krew mnie zalewa. Jeżeli by weszły jakieś zmiany, może się uda, może to dotrze do decydentów, to co nagrywam tutaj dla Was i dla nich też oczywiście, że mogą być te zmiany, to dlaczego dzik ze strefy musi trafić na użytek własny? Przecież to jest chore. Słuchajcie, to jest chore, to jest absurd. On powinien być własnością koła, tak samo jak dzik sanitarny. Pieniądze za dziki sanitarne, które pobierają myśliwi, to jest absurd i bzdura.
totalna absurd i bzdura. Te pieniądze powinny w całości trafić do dzierżawcy. Z czego my mamy utrzymać te koła? No z czego, ja się pytam. Są koła, co strzelają tych sanitarnych 300, 400, 500 i oni te wszystkie dziki mają zjeść? Dlaczego nie możemy ich wprowadzić na rynek, skoro on jest przebadany? Państwo go bada na ASF. My go zbadamy jako sprzedawcy, dystrybutorzy, zbadamy go na Wośnie. To dlaczego my go mamy pobierać na użytek własny, ewentualnie jak już nikt go nie chce, no to wtedy do pieca. Przecież to jest bzdura, to jest totalna bzdura. Nieuzasadniona absolutnie niczym. Tu nie ma żadnego racjonalnego myślenia w tym. Dzik powinien być, tusza powinna być własnością koła i koło powinno decydować, co się z tą tuszą dzieje. Natomiast wewnętrznie, to już nasz problem w kole, w każdym jednym, ustalić sobie zasady sprzedaży. Jeżeli ustalimy, że i to jest kompetencja walnego, podkreślam, jeżeli my ustalimy na walnym, że pobieramy dzika w cenie drugiej klasy punktu skupu, to tak go pobieramy na użytek własny. Jeżeli ktoś chce pobrać tych tusz 10, to sobie weźmie 10. Jeżeli ktoś chce pobrać tych tusz 5, to sobie weźmie 5. To jest jego sprawa. Natomiast jeżeli jest możliwość, oczywiście, żeby nie było, że popieram, że ktoś będzie brał 30 czy 40, będzie tym handlował, bo to jest zupełna bzdura. Po to jest ta sprzedaż bezpośrednia, żeby koło zarabiało na tym pieniądze. Ale po to też ta sprzedaż jest, żeby promować dziczyznę, uświadomić ludziom, że myśliwi są potrzebni. Tak jak wspomniałem wcześniej, przy mediach na pewno jestem przekonany, jeżeli by poszło to globalnie w mediach, no to mamy przyrost myśliwych, słuchajcie, w ciągu 2-3 lat będzie niewyobrażalny. To sam pan minister wspominał, że w Polsce myśliwych jest za mało i ja się z tym zgadzam. W 100% uważam, że jest nas za mało. Powinno być nas więcej. Natomiast jeżeli by to się przewijało w mediach wielokrotnie, no to z automatu do związku będzie wchodziło więcej myśliwych, tak? No, to tak gwoli ścisłości odstrzału dzika w strefach, nie dzików sanitarnych i dzików w strefach, bo my nie jesteśmy w strefie, a też mamy sanitarne dziki, ale są koła, co są w strefach, mają dziki planowe i dziki sanitarne. No i sanitarny to tylko od myśliwego zależy tak naprawdę nie przed oddaniem strzału, tylko przed wpisaniem, czy wpiszę go na odstrzał sanitarny, czy jak już do niego podejdzie, czy go wpiszę na odstrzał zwykły. Więc totalnie nieracjonalny, zupełnie. Dobra, teraz to już na pewno koniec. Chociaż może, no koniec, chyba że zwierzyna wyjdzie. A jak nie wyjdzie, no to będziemy się zbierać, chociaż mamy jeszcze dużo czasu, bo godzina 20 dopiero. Trochę się działo już, było ruchu z Wierzyny Łownej i to taki spory z tej ambony. Dawno tu nie siedziałem, słuchajcie, nie wiem, z 3 lata tu nie siedziałem chyba. Ale fajne miejsce. Także czekamy na kabany. Może nam tu się jeszcze coś tam za pleców z tego lasu, co go tam widać. No, to las, ciężko nazwać lasem. Trochę krzoków, tarnin, ale to jest idealna ostoja dzika. Może coś nam tutaj wyjdzie. Na pewno jeszcze jelenie się pokażą standardowo. Ale liczymy bardziej na dziki. Bo na razie były, ale head daleko. No i następne dziki, tylko oczywiście nie tu, gdzie my siedzimy. Czekajcie, niech to wyostrzy. O, widzicie? Jak zasuwają. To zupełnie inna watacha jest. Tylko się rzepa grusza. Patrz, ile ich tu jest. Zobaczcie sami. Biały dzień. Ja sobie na ambonce siedzę, a do dzików mamy, teraz wam powiem ile. 278 metrów. I coś by tam wybrał, bo te Spartan z lewej to ścienko, to raczej na 99% locha. Natomiast te z prawej to ewidentne przelatki. I co byś nie zrobił, to źle. No ale co, rano przyjść tutaj, stanąć na tym cyplu, tutaj, pod tym drzewem, co widać, i czekać, jaki będzie rozwój sytuacji. I tak trzeba zrobić, bo one tu w tym rzepaku będą urzędować.
A prawda jest taka, że dziki dzisiaj rzepak uwielbiają, bo mają tam masę. Tak naprawdę to kwiatek słodki, łupiny, łuszczyny będą sobie zajadać. A tu, gdzie ja siedzę, to tak skrzętnie omijają. Bo ona odnowiona. Można sobie wygodnie usiąść. Przegląd terenu, gdzie siedzę, rewelacyjny. Jeden, nie wiem, z 700 metrów w lewo, do przodu też 700. I wszystko nam tu wyszło pod amboną. Tylko nie dziki. Dziki sobie wyszły tam. Ale to dobrze. Najlepsze jest to w tym wszystkim to, że odcinek już puszczę. No to tu na tym rewirze będzie zaraz wpisanych kilku kolegów, ale żaden nie ogląda. Żaden. Rano chyba trzeba będzie dopełnić tego, bo to słuchajcie, są dwie różne watachy. Pierwsze to były chyba dwie lochy, chociaż jak ja mogę wam powiedzieć na 100%, że to były dwie lochy, jak to było z 350 metrów do tych dzików i widziałem tylko chyby. Ale były dwa duże dziki. Jeszcze jak poluję 20 lat, to nie widziałem dwóch odyńców razem. Żeby sobie tak wyszły na rzepak. Tym bardziej tam ten rzepak jest lichy, już wam wspominałem wcześniej przy tym odcinku, że on był późno siany, więc gdzieś tu ten rzepak nie jest najszczęśliwszy. No natomiast tam stała sarna i sarnie było widać mniej więcej tylko linię grzbietu i kark tutaj i łeb, więc te dziki nie były małe, mogły mieć tak po 70-80 kg, więc raczej na 99% miały długą suknię, to były lochy. Natomiast to, co później wyszło, ta wataha, to tam na pewno była. Dwie lochy były też na 100%. To mogła być ta, którą nagrywaliśmy wcześniej, były przelatki. Ale to co zrobić? One sobie obrały kierunek zupełnie inny, chociaż obrały taki kierunek, jak wtedy rano zeszły. Więc wcale nie leżą w tych tarninach, chociaż ja je nagrywałem dzień wcześniej przy tych tarninach. Tylko musiały się przesunąć i poszły tam w takie mega harabazie. O, tu jest dzik, słuchajcie. No ale to będzie locha. Cała ekipa, zaraz wam pokażę, bo tak się pokazują w tym rzepaku i znikają. Czekajcie, czekajcie. Zoomujemy. Macie. No i cóż. Konia z rzędem temu, co mi powie, co to jest za dzik. Czy to on, czy ona. Ja nie lubię strzelać do loch. No, tu ewidentnie widzimy dzika. A co to jest za dzik? To pieron wie. A dystans do niego jest, że wam powiem ile. 287 metrów. Możemy mu nagwizdać. Ale to na 100% locha. Patrzę w ekranik kamery i widzę, że to jest raczej na pewno locha. Dziczek. Syk, słuchajcie, bo to się widzicie, jak to jest na takim dużym zoomie, to się wszystko czyni się. O. Może do miniatury wytniemy. No i to tam były sarny w tym miejscu. I tym sarnom było widać tylko łby tak naprawdę. Nie jest mały dzik. Mimo że ten rzepak, tak jak wam mówię, jest lichy. Ale to żaden mały dzik. W rogu się kamery pokazał drugi. O. Dobra. A tak wszystko się zapowiadało, że powinny wyjść tu. Jakby tak wyszły, fajnie. Można byłoby pooglądać, zobaczyć, bo one wyszły w rzepak, ale cwane są. Zauważcie, że weszły przez ten niski szybko i w środku łaną sobie żerują. Nie wiem, ile to jest tego, z 25 hektarów tego rzepaku. No i gdzieś tam weszły na środek pola i tam zaczęły żerować. Ale to nie znaczy, że tu nam jeszcze nic nie wyjdzie. Bo tu w łowisku nigdy nic nie wiadomo. Kompletnie. My polujemy. To jest rewir graniczny mojego obwodu. Tam dalej, co widzieliście w plenerze drzewa,
Tam jest droga asfaltowa, droga krajowa. To jest granica z kolejnym obwodem, notabene też mojego drugiego koła, którym poluję, i tam jest drugi obwód. Natomiast może tam jak ktoś strzeli na przykład dzika, to one przychodzą tutaj. Tu jak strzelimy, to idą tam i to tak się tasują te dziki. No, natomiast widzę, jak teraz już widać ewidentnie, no chyba ze 3 takie większe są. Trzeba tu przyjść rano na to zejście, zaczaić się, być czujnym jak czujnik i tam sobie siedzieć pod tym drzewem. Może nóż widelec nam wyjdą. No ale ewidentnie tu dziki są, tylko nie współpracują. W ogóle nie współpracują. Z kamerą tak, ale z blazerem nie bardzo. Musiałem się już przełączyć na tryb nocny. Już słabo widać. Widzicie z tyłu, że jeszcze w miarę widno. Ale to, co się miało dziać, to już się zadziało. To, co miało wyjść, to już wyszło. Po tym majowym deszczu ten opad był tak, słuchajcie, najpierw padało 1,5 godziny, później godzinę nie padało. Jak przyjechałem, to mocniej padało. I padało ze 40 minut. Jak już siadłem na ambonie, jeszcze chwilę padało i przestało. No i to, co miało wyjść, to już wyszło. Zwierzyna już jest na swoich żerowiskach. Już więcej się tutaj nie zadzieje. Myślę, że dziki już wyszły. Pierwsze to były około 20, drugie 20 chyba 45, czy jakoś tak. Także wszystko było w biały dzień. Już raczej nie wydarzy się kompletnie nic. Mogą nam jeszcze gdzieś tu jelenie wyjść, ewentualnie. Z tyłu są łąki, pewnie zabajdurzyły tam z tyłu. Za chwilę się tutaj gdzieś pokażą. No i tyle. Będziemy kończyć. Widzimy się rano na świcie. Pewnie do tego odcinka dołożymy jeszcze poranne wyjście. Niestety, będą odcinki dłuższe, bo tego materiału jest za dużo. A nie będę tego rozbijał na 2. Znowu z jednego robił 2, bo będzie znowu tyle tego nagrane, że musiał chyba dawać 4 czy 5 odcinków w tygodniu. Więc będą odcinki. Na razie będą nam wychodzić takie troszkę przydługawe. Z Wami się żegnam i widzimy się rano.